Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pójdziemy tropem Junaka 500 z Wałbrzycha, z informacjami, które dostałem na targu staroci od kolegi Krzysia i od kolegi Enesiaka. Także zaraz sobie zadzwonimy do kolegi widza Daniela, który trafił na trop tego Junaka. Przyszła też do mnie prasa i tutaj z PZU, słuchajcie, list wysłany 15 listopada, dzisiaj mamy chyba 15 stycznia, także rewelacyjna szybkość Poczty Polskiej i jeszcze jakiś Romet Kadet chyba od widza, plus coś tutaj podziałamy. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek, taki trochę zaległych rzeczy, ale miałem się właśnie tym zająć, bo jak oglądacie moje filmy z targów staroci, tam właśnie często są jakieś takie informacje, dostaję o różnych dziwnych rzeczach i na początku pamiętam kanały, jak wystartowały te seria targ na torach, to właśnie kolega mi powiedział, że się wyprzedaje ten bark Miki, tak, że tam są jakieś różne starocie we Wrocławiu można kupić i dzięki temu pozyskałem tam na przykład jakieś harlejowskie fanty. No a teraz padła ta wiadomość, że ten Junak 500 tutaj był we Wrocławiu i słuchajcie, no dostałem te zdjęcia tego Junaka, ale zadzwonimy sobie do kolegi Daniela i zobaczymy, bo on coś tutaj wie więcej i mi właśnie wysłał te zdjęcia. Stąd mam te zdjęcia. O, dobra, słuchajcie, dzwoni kolega. Halo, halo? Halo, witam. Cześć Daniel, Marcin, Cześć. Easy Rider. Cześć Marcin. Słuchaj, bo nagrywam w końcu ten odcinek z Junakiem 500. I chciałem się, wiesz, podpytać, bo dostałem te zdjęcia od ciebie i chciałem, żebyś mi tam właśnie opowiedział, wiesz, jak No, wszedłeś znaczy- w posiadanie. dobrze. Nie, ja ci powiem, to nie był mój junak, tylko tak jak pisałem ci, to był junak mojego kolegi, z którym pracowałem, wiesz, na sprzęcie ciężkim. Na kopalni tutaj, wiesz. On pracował, no i on mi przypadkowo po prostu opowiedział o tym. Widział, że ja się interesuję motocyklami starymi i przypadkowo opowiedział mi, że miał junaka 500, wiesz. Ja zapytałem, czy ma zdjęcia, nie, w domu jakieś, no i przyniósł mi te zdjęcia właśnie. I dodatkowo zdjęcie jest jeszcze taki rzut z góry, wiesz, jest, gdzie jest pokazany ten zbiornik, ten wlew, nie? Jest pokazany i zbiornik i ogólnie tak, nie wiem, czy tam siodło też, czy tył, ale jest rzut z góry. Tak. Także będę miał te zdjęcie, podzwoniłem teraz do kolegi i on mówi, że mi poszuka, może nawet na jutro. Może byś się wstrzymał z tym, jeszcze tym nagrywaniem. Bo ja ci te zdjęcia załatwię, nie? Te drugie. Natomiast już ci powiem. Teraz tak, mój kolega zgodził się, żebyś nagrał z nim rozmowę, czy tam spotkał się, jak tam rozmawiałem z nim, który był po prostu nie posiadaczem, tylko który widział ten motocykl i jechał na nim. Aha, okej. Bo ty mówiłeś, że to on ma właśnie te zdjęcie, że one były produkowane, jakby ktoś je robił na Politechnice, tak? W Wrocławiu. Tak, powiedział mi ten kolega z pracy, nie? Że 10 sztuk, około 10 sztuk było wyprodukowane na Politechnice. On go chyba z Boguszowa go skupił, z tego co pamiętam, wiesz? Tak tłumaczył i sprzedał go drugiemu chłopakowi w Wałbrzychu. I ten drugi chłopak miał w Wałbrzychu, widocznie sprzedał go do Wrocławia, bo ty już później tę historię tam zatoczyła koło we Wrocławiu już, prawda? Chyba tak, ale chociaż wiesz, nie wiadomo, czy to na pewno ten, nie? Ale nie wiadomo, czy to bo ten, tutaj ale on miał z tego, takie co powiedział ten... Miał podobno tego, w co zbiorniku powiedział takie jakieś przedłuczenia na nogi, na kolana? Tak jak widać, dokładnie. To miał te przetłuczenia i on opowiadał mi o tym właśnie, nie? I widać na zdjęciu nawet te przetłuczenia i widać ten wlew charakterystyczny. Wielki wlew był, że z wiadra można było lać paliwo. Tak powiedział, nie? No, ciekawe. I ten mój koleś jeździł tym i widział to, nie? I także mówił, że jakbyś, co dzisiaj nie, bo dzisiaj nie ma czasu, ale mówi, że jutro byś zadzwonić do niego i porozmawiać z nim o tym. Okej. No dobra. Także ja ci dam numer do niego, nie? Wyślę ci numer do niego i spróbuj może się skontaktować jutro i on ci opowie o tym. Dobra, to super. Bo wie kto właścicielem jest, nie? A wiesz, w jakich to latach było? No, słuchaj, no on już, on będzie gdzieś rocznik 64. Które to lata mogły być? 80, myślę już.
Myślę, że 80, nie? Ale z tego, co opowiadał twój kolega na torach, nie wiem, Krzysiu czy jak on tam, to wszystko by się zgadzało, nie? Z tym junakiem, że wlewem, nie? Paliwa i z tym przetłoczeniami na zbiorniku, nie? No właśnie, bo to wiesz, to fajnie wygląda faktycznie, bo to on myślał, że to jest prototyp przez to, że to tak wyglądało, wiesz, jak seryjnie prawie, nie? Jak seryjnie, tak. Te puszki, wiesz, odwrócone, nie? Nawet nie wiem, czy to od Awu, czy od Jawy były te puszki, nie? Odwracane. Ciekawe, blachy dorobione, tak, nie? Tak charakterystycznie, dosyć ciekawie to wygląda, powiem. Nie? Ten junak. Ciekawy ale jest. Co się z nim dalej stało, bo z tego, co kolega twój twierdził, że on we Wrocławiu tam gdzieś może być, nie? Tak, no tak mówił, ale też nie wie właśnie, co tam dalej z nim. Tak mówił, ale nie wie, co dalej, nie? Tak samo opowiadał o nim, prawda? Że Tak, dokładnie, no. No, ja myślę, że to jest ten sam junak, nie? Bo nie odpowiadali chłopaki, dlatego napisałem do ciebie, nie? No, to fajnie, to dziękuję ci za te zdjęcia i nie ma za co. Fajnie, żeby to gdzieś poszło w eter właśnie, nie? No, fajnie by było, bo może ktoś zobaczy to, nie? I napisze, że gdzieś to tam widział, a nie? Albo ma. Może jest szansa, że ktoś posiada to, nie? Tego nie? Pytanie, co z cylindrem, nie? Bo właśnie, wiesz, mój kolega może by ci opowiedział więcej, nie? Ten, który jeździł nim, czy on był szybszy, czy był mocniejszy, nie? Posiadacz, właściciel tego junaka, wiesz co, ja powiem ci, trochę czasu teraz remont mi jeszcze zajmuje w tym mieszkaniu. W mieszkaniu, ale powiem ci, że wybiorę się do niego, nie? Do tego Jurka, w którym pracowałem, nie? Wybiorę się do niego, mam nadzieję, bo on mówił właśnie, że on go miał i dlatego ci te zdjęcia pokazał, bo to były jego zdjęcia, nie? Tak, to były jego zdjęcia, on mi dał te zdjęcia w prezencie, wiesz? I on miał ten motocykl, skontaktuje się z nim, może będzie chciał ci opowiedzieć więcej o tym junaku. Na pewno wie więcej niż my, nie? Prawda? Fajny czy tabliczka była oryginalna, czy przerobiona. No, także wiesz, wszystko to się działo w Wałbrzychu, nie? No, z tego, co mówili chłopaki na torach, nie? To wszystko się zgadza. Potwierdzone zostało, że Krzysztof mówi prawdę. Tak, zresztą dokładnie. Bo nieraz tam ludzie, wiesz, bajki opowiadają, nie? Jakieś wymysły, wiesz, opery, jakieś przeróbki i tak dalej, nie? Ale ja usłyszałem tą historię i już wiedziałem, o co chodzi, nie? O którego junaka, nie? Także może. No i widzę, że wypolerowane też są jakby te, nie? Obudowy. To może, wiesz, pokrywy, już tak, może już się moda wtedy zaczynała, nie? Wiesz, już zaczęli robić chopery, może akurat dlatego to zrobił, nie? Ta owiewka tu z przodu, ciekawie to wygląda. No ciekawie wygląda, powiem ci, ta zabudowa, nie? Ale nic więcej nigdy nie napisali historii jakiejś tam, wiesz, w książkach czy tam w internecie. No właśnie, jakaś zapomniana historia tego. Nie widziałem tego. Tak, zapomniałem, także jak to, wiesz, udostępnisz gdzieś tam, nie? Na swojej stronie, na film, to na pewno ludzie będą się cieszyć, nie? Ja dzisiaj zrobię właśnie tutaj ten film, bo co tu się dzieje u mnie i z tą rozmową z tobą i niech leci. Może akurat jak ktoś się odezwie, to później jeszcze będziemy dalej dzwonić i ja lubię tak na bieżąco, na żywo, bo to jak się przetrzymuje materiały, to później to traci też na autentyczności. Rozumiem. W takim razie to wieczorem się będziesz słyszał w radiu. Oczywiście. Dobra, to dzięki ci jeszcze raz wielkie i do zobaczenia w Łodzi, Do zobaczenia. Cześć. No i tak jak słyszeliście, fajnie, że jeszcze jest namiar na tą osobę, co jeździła, ale to myślę, że ja nie lubię też takich robić filmów, bo wiecie, czasami coś nagrywam, później gdzieś tak zrobiłem taką nagrywkę na przykład i jej nie wyemitowałem, bo jechałem szukać właściciela Sokoła 1000, tego mojego silnika, tak? Bo mam dokumenty, wiem gdzie mieszkał i byłem tam i nie wypuściłem tego, nie pokazałem, nie powiedziałem wam o tym, czy mówiłem, ale nie pokazałem materiału i słuchajcie, jakby ten materiał się przeterminował, tak? Bo szukałem po tych domach, rozmawiałem tam z ludźmi, czy ktoś widział, czy ktoś słyszał. No i się okazało, że oczywiście nie, bo tam kilka już osób, jakby ten dom został kilka razy sprzedany, tam próbowali dzwonić jeszcze do poprzednich, ale już nikt nie pamiętał tej osoby. Ale jakoś nie wyedytowałem, mogłem od razu zrobić, że właśnie szukam tej osoby i zrobić film, nie puściłem tego.
I później po jakimś czasie znalazłem ten materiał i mówię, też myślałem, żeby to jakoś zmontować, później w międzyczasie gdzieś mi się to pokasowało i całkiem o tym zapomniałem. A takie codzienne vlogi, czy tam co kilka dni, jak coś dodaję, to myślę, że to jest atrakcyjniejsze i no. No i te wiadomości się wiadomo zmieniają, a wy jesteście na bieżąco, macie co tam oglądać do kawy wieczornej czy porannej. Wczoraj też, widzieliście, że silnik przyjechał do mnie, do WL-ki po 2 latach, także mam już komplet do zrobienia. Nie wiem, może tego też kiedyś będę remontował, chociaż na razie mi się podoba tak jak jest, tak jak stoi sobie i go na razie nie będę ruszał, może kiedyś coś. No ja chcę sobie otworzyć, bo interweniowałem w redakcji właśnie automobilisty, co się dzieje. Zaginęły te paczki, a tu jednak się udało, że teraz wszystkie nagle doszły, bo oni to wysłali jeszcze raz. Teraz nagle się cudownym trafem na poczcie znalazło i to było wysłane, powiem wam, 13 listopada. 13 listopada i paczka doszła dopiero dzisiaj. Tak dochodzą listy we Wrocławiu. O, i zamówiłem sobie taką książeczkę Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz. To sobie później poczytamy. No i Star prototypy. Nie no, to dopiero masakra, że to tak przychodzi. Zobaczymy co tutaj dalej. Pewnie będzie 3 razy to sama gazetka. Teraz dopłaciłem, bo jest wersja, można 10 zł więcej dopłacić i przyjdzie nam... O, jest styczniowy w końcu numer automobilisty. Polecam też, bo to już jedne z niewielu takich czasopism poświęconych zabytkowej motoryzacji. No i tutaj coś mamy, to było chyba niedawno, to pewnie będzie znowu styczniowe. Tak. Jeszcze jeden numer, więc będę miał może dla kogoś z Was, jak ktoś by chciał to napisać, napiszcie, że automobilista, jak będziecie robić na przykład zakupy, to mogę Wam wtedy dodać też taką gazetkę, bo ja nie lubię nic wyrzucać nigdy. Mam jeszcze jakieś gazety motory, bo też zacząłem to sobie czytać, czy pokazać materiał, bo ktoś z widzów ma kadeta, chce za to 6000. Nie znam się za bardzo na tych PRL-owych cenach, no ale sama robocizna pewnie trochę kosztuje, więc tutaj zobaczcie sobie, teraz będzie filmik z tym kadetek, jak on chodzi i zaraz wracamy. Wpadłem na taki pomysł, bo dzisiaj ktoś do mnie zadzwonił. Zadzwonił najpierw na firmowy do Grzesiu odebrał. Ja oddzwoniłem, ale gdzieś tu pod Wrocławiem ma kolekcję starych motocykli, takich z PRL-u i chciałbym, żeby to wycenił. Jakieś tam WS-ki, jakieś MZ-ki, jakieś SHL-ki. Taki typowy miszmasz PRL-owy. Ktoś tam kiedyś sobie to nazbierał i kolega chce, żeby to wycenić no i właśnie, żeby to sprzedać, ale wpadłem na taki pomysł, bo już kiedyś robiłem taki odcinek, ale myślę, że mogłaby powstać taka seria, żeby była nowa playlista z waszymi motocyklami, z waszymi kolekcjami, tak? Czyli jak macie coś fajnego, chcielibyście się czymś pochwalić, to mógłbym do was przyjechać w wolnym czasie i właśnie nagrać jakiś taki krótki odcinek, pokazalibyście swoje motocykle, jakieś historie i to myślę, że byłaby fajna seria, więc dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy tam napiszcie. Szczególnie jak tu jesteście gdzieś z Wrocławia albo z okolic, to chętnie bym podjechał i zrobił taki materiał z wami. No i to. No i co tam? Wczoraj też pokazywałem wam te Harley'e, które mam do sprzedania. I tutaj mam tego, jak to się nazywa, Crossbonesa. Crossbones zarejestrowany i ten Crossbones, tak myślę, że około 60 000 by musiał kosztować. Jeżdżący, palący i cieszący oko. Tutaj nie pamiętam, jakie tu były ceny. Pamiętasz, Grzesiu, jakie były ceny na temu Harley'e?
Czy nie? Pamiętasz te ceny, jakie tutaj były? No ten Heritage chyba 38 000, jak dobrze pamiętam, i Fatboy tak samo. No ale jest wszystko do rozmów. Były po 5 dych, a teraz promocję robisz. Teraz zimowa promocja, no. Zimowa promocja. Ciekawe, czy to w ogóle odpali teraz. O, pompuje. Pompuje. Ale bym pojeździł teraz. Niestety tak na chwilkę, no ale bardzo fajny egzemplarz. Tutaj zregulowany, regulować można mu wysokość. Ma takie grube szprychy. W cenie Junaka po remoncie. I można sobie sprawić takiego Harley'a, który właśnie on teraz stoi dość długo, a w sumie można powiedzieć, że bez problemu odpalił. Nieduży przebieg, fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje, nawet fajna jest pozycja na nim. Heritage Softail, taki grubasek fajny, zarejestrowany, opłacony, przegląd chyba mu tylko wyszedł. Ale w ogóle bym sobie teraz pojeździł, czy mogłoby trochę się nie? Trochę być odwilży. A, tu ma takie ciemne lampki, no troszkę trzeba było go przemyć. Tak to się prezentuje. No, ale tu powiem wam, fajnie wygląda ten Junak. Się prezentuje. No i ten Junak 500 to słyszałem, że ludzie z cylinder gdzieś tam z Malucha. Jakieś różne były pomysły i wersje w Polsce. Widziałem też, że na YouTubie też tam gdzieś ponagrywane różne rzeczy, ale jakoś tak to było wszystko, przynajmniej ta wersja tego Junaka była jakoś tak niedbale, nie? Że tu coś przyspawane, tu coś zrobiono, tak jak tutaj w tej WL-ce, nie? Że mamy hamulec, ale zrobiona jakaś pompka, nie wiem, z dużego Fiata czy cholera wiesz czego, i to takie wszystko, albo tutaj koło od syreny i tak pospawane na byle jako, nie? A ten Junak widać, że był dopracowany i wyglądał prawie jak jakiś prototyp. Krzysiu myślał, że to jest w ogóle prototyp. Słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek jest sporo pocięty, bo miał wylecieć wczoraj, ale niestety wczoraj nie wyleciał, bo nie dałem rady fizycznie i psychicznie tego zrobić, więc poszło dzisiaj. No i co, fajny ten Junak. Może ktoś się właśnie znajdzie, może ktoś się jeszcze odezwie. Ja jeszcze wczoraj rozmawiałem z osobą, która też widziała na żywo ten motocykl, jeździła nim. Mówi, że tam jakaś tam prądnica miała właśnie jakiś radiator. No i to wyglądało właśnie fajnie seryjnie, że nie wyglądało to właśnie jak jakaś taka wydumka. Jedno co, to kolega opowiadał, z którym rozmawiałem, on go chyba w 1982 roku nim jeździł. To, że w zbiornik był wlew taki duży, że można było butelkę po orężadzie, mówi, że wsadził do środka i napełniał tam, żeby do siebie, do swojego motocykla, więc no nie wiem, jaki to musiał być taki wlew. Czekam też na to zdjęcie, bo mam mieć zdjęcie od góry wlewu, jeszcze nie dostałem, więc pewnie w dziale dodam później gdzieś do działu może tutaj społeczność. Tam też dodam jeszcze jakieś niedługo ankiety w sprawie Łeby. A tu zobaczcie, co z Chin mi przyszło. Tam chyba, nie wiem, 25 zł czy 30 zaczęli robić Sokoła. No niestety, jak zwykle, ona jest wygięta. No ale Sokół 1000, jakiś tam kolejny projekt. I słuchajcie, przyszła do mnie paczka z Czech z lampą do Sokoła, więc następny filmik to będzie albo unboxing właśnie tej lampy, albo będziemy składać Junaka. Dostałem w ogóle informację, że na razie ten Ford Mustang wstrzymana wysyłka prenumeraty, nie wiem czemu, ale czeka Junak do składania. Tutaj są 3 te, jak będę miał tylko czasu, jakąś chwilę dłuższą,
Postaram się to może złożyć i to nagrać dla Was. Mam nadzieję, że niedługo. No i tyle. Nagrałem na końcu, teraz za chwilę będą jeszcze podziękowania dla wszystkich osób wspierających, dla wszystkich oglądających, dla wszystkich subskrybujących. Wszyscy jesteście dla mnie ważni. Dziękuję Wam za to i tyle. Niedługo 60 000, tak myślałem, że może jakiś konkurs jednak zrobimy, bo jeszcze mam ten mały motocykl, taki ten, no tego pocket bike'a. Gdzieś on tutaj jest, może zrobimy z tym pocket bike'em, nie wiem, napiszcie, czy robić coś takiego. O, tutaj stoi ten pocket bike. Więc może na 60 000, a już chyba brakuje niecałe około 500 osób. No, chłopaki tutaj siedzą. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Grzesiu, jesteś? Przyjechałem. Harry Potter przyjechał. No i to by było na tyle. Więcej tematów nie pamiętam, ale jak tylko sobie coś przypomnę, to obiecuję, że dam znać. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. Dobra, jeszcze chwila. Aha, bo przyszły tu do mnie jakieś próbki. Aha, to nie no, takie fioletowe. Fioletowe koszulki. Ty zobacz, Grzesiu, nosiłbyś taką fioletową koszulkę w łebie? Ty zobacz, jaki dosyć fajny, bo ja widziałem na Daytonie były właśnie takie kolory. Trochę inne niż standard, czyli czarny i biały. O, i tu jest zielona. Nie, na łebę to ja różową potrzebuję. No różowe to będą oczywiście, no ale zobacz, taki Ja już fiolet. teraz zaopatrzę się wcześniej, bo w zeszłym Ty, roku... ale takiego fioletu? No chociaż wiesz, jakieś 2X męskie chociaż. Co, nie? No, Co nie? no nie, no fiolet to tak... Chociaż nie wiem, no trzeba, wiesz... Ty no róż to był przypał, no i co? I różowe wszystkie Jaki poszły. przypał? Ja za klapkami i spodenkami chodziłem w łebie, żeby kupić. Różowe? No Tak. to musisz wcześniej sobie kupić takie. Nie, no to ja już... Koszulka była i teraz się zaopatrzę w klapki i co jeszcze? Spodenki. Aha. Spodenki różowe. Spodenki różowe. I brodę sobie zrobię różową. Na łebę. No na łebie jest fajnie, na łebie jest wesoło, jest kolorowo, no. Nie myląc to z jakimiś różnymi rzeczami. Jest klimat. Jest klimat, po prostu jest wesoło i to Tak. jest najważniejsze. Tego się będziemy trzymać. I trzeba się bawić, a nie Bawić, tańczyć i hulać. hulać. I swawolić. Dobra, teraz już kończymy, bo to taka dogrywka. Zapomniałem, że przyszła ta paczka koszulkowa, ale jeszcze się odezwał do mnie firma, która robi dla Wośpu, dla Behemota, jakieś tam różne takie bluzy fajne i więc zobaczymy. A bo to dostałeś z firmy koszulki, tak? Tak, to od tych naszych drukarzy, no. Aha. Tak. A tu w ogóle mam to dostałem, czekaj, tego Fiobok, Boże, bluza się w sumie sprawdza, bo chodzę pierwsza, widzisz, że bluzę mam taką czystą i mam jedne spodnie jeszcze do oddania, też Fioboka, bo są za krótkie. Czyste. Czyste też, no naprawdę czyste, no. Możesz sprawdzić. Daj powącham. Na razie, cześć. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez Was by tego nie było. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!